Czy obiad mógł zmienić historię Polski? Wyobraźcie sobie księcia, który siedzi przy stole. Przed nim miski, chleb, mięso, może dzban z napitkiem. Wokół obóz wojenny. Zbrojni grzeją dłonie przy ogniskach, konie parskają w zimnym powietrzu, a niedaleko za wałami grodu czekają jego bracia. Nie goście, nie sojusznicy, wrogowie. To nie jest zwykły posiłek, to obiad człowieka, który był przekonany, że zwycięstwo ma już w garści. Obiad księcia, który myślał, że Poznań lada chwila padnie. Obiad Władysława II, zwanego później wygnańcem. Ale właśnie wtedy historia miała odwrócić się przeciwko niemu, bo pod Poznaniem w roku 1146 nie rozstrzygał się tylko los jednego grodu. Tam ważyło się coś więcej. Los testamentu Bolesława Krzywoustego, los Polski dzielnicowej, los władzy senioralnej i los księcia, który chciał być panem wszystkich piastów. Dziś opowiem wam o wydarzeniu, które często znika w cieniu większych bitew, o oblężeniu, które stało się bitwą, o braterskiej wojnie, która zakończyła się wygnaniem seniora, o bitwie pod Poznaniem w 1146 roku. Gdy w 1138 roku umiera Bolesław Krzywousty, zostawia po sobie państwo silne, ale niebezpiecznie kruche. Wiedział, że jego synowie mogą rzucić się sobie do gardeł. Wiedział, że po jego śmierci ambicje piastów mogą rozedrzeć kraj. Dlatego wprowadził zasadę senioratu. Najstarszy z rodu miał być księciem zwierzchnim. Miał panować w Krakowie, mieć władzę nad dzielnicą senioralną i stać nad młodszymi braćmi. Nie jak tyran, raczej jako pierwszy między piastami. Tym najstarszym był Władysław II. Człowiek ambitny, doświadczony, związany przez małżeństwo z potężnymi kręgami niemieckimi. Mąż Agnieszki, kobiety dumnej, bezwzględnej i świadomej swojej pozycji. Władysław miał Śląsk, Kraków, tytuł seniora i przekonanie, że to jemu należy się pełnia władzy. Ale młodsi bracia nie zamierzali być tylko posłusznymi wasalami. Był Bolesław Kędzierzawy, pan Mazowsza. Był Mieszko III Stary, książę Wielkopolski. Byli jeszcze młodsi piastowie, ale to właśnie Bolesław i Mieszko stali się głównymi przeciwnikami seniora. Początkowo zasada senioratu miała zapobiegać wojnie domowej. W praktyce stała się zawrzewiem konfliktu, bo Bolesław nie chciał być tylko zwierzchnikiem. On chciał być jedynym panem. Źródła i opracowania zgodnie podkreślają, że w 1146 roku Władysław uderzył na młodszych braci, a po pierwszych sukcesach zmusił ich do wycofania się do Poznania. Tam właśnie rozpoczął oblężenie, które miało przesądzić o losie wojny. Władysław miał przewagę, był seniorem, miał Kraków, miał autorytet najstarszego syna Krzywoustego, miał ambicję i sojusze, ale miał też problem. Polska nie była już państwem jednego księcia. Była krajem podzielonym między braci, możnych biskupów i lokalne elity. Każdy gród, każda dzielnica, każdy ród możnowładczy miał swoje interesy, a Władysław zaczął rządzić twardą ręką. Symbolem jego bezwzględności stała się sprawa Piotra Włostowica, potężnego możnowładcy, Palatyna, człowieka, który jeszcze za Krzywoustego należał do najważniejszych postaci państwa. Według tradycji Władysław kazał go pojmać, oślepić i pozbawić języka. To był gest politycznego terroru, nie tylko kara, to był komunikat. Kto stanie przeciwnie, zostanie złamany. Ale takie gesty bywają niebezpieczne, bo strach może utrzymać władzę przez chwilę, ale może też zrodzić bunt. I ten bunt właśnie dojrzał. Możni zaczęli patrzeć na Władysława jak na człowieka, który nie buduje jedności, lecz łamie dawny porządek. Kościół także nie pozostawał obojętny. W czasie wyprawy przeciwko juniorom ważną rolę odegrał arcybiskup gnieźnieński Jakub z Żnina, któremu tradycja przypisuje obłożenie Władysława klątwą. A w średniowieczu klątwa nie była pustym słowem. To nie był tylko religijny gest. To był cios polityczny. Książę obłożony klątwą tracił moralny autorytet. Jego przeciwnicy mogli mówić:
Nie walczymy przeciwko władzy, walczymy przeciwko człowiekowi, którego potępił Kościół. I wtedy wojna domowa nabrała zupełnie innego wymiaru. Możni zobaczyli nie siłę państwa, lecz groźbę dla samych siebie. Jeśli dziś senior mógł tak potraktować Piotra Wostowica, jednego z najważniejszych ludzi w kraju, to co jutro będzie mógł zrobić z nami? Ta tradycja zmieniła atmosferę konfliktu. Do tej pory wielu możnych mogło patrzeć na spór Piastów jak na rodzinny konflikt książąt. Starszy brat walczył z młodszymi, senior próbował wymusić posłuszeństwo. Brutalne, ale w świecie średniowiecznej polityki nie aż tak niezwykłe. Ale po okaleczeniu Wostowica sprawa nabrała innego wymiaru. To już nie była tylko wojna o seniorat. To była walka przeciw księciu, który mógł stać się tyranem. Władysław stracił coś bezcennego – zaufanie elit. A w XII wieku książę bez poparcia możnych był jak wojownik bez tarczy. Mógł mieć miecz, mógł mieć ambicję, mógł mieć prawo starszeństwa, ale gdy najważniejsze rody odwracały się od niego, jego władza zaczynała pękać. Dlatego pod Poznaniem Władysław nie walczył już tylko z braćmi zamkniętymi za wałami grodu. Walczył z konsekwencjami własnej brutalności. Walczył z pamięcią o Wostowicu, walczył z lękiem możnych, którzy zrozumieli, że jeśli senior zwycięży, nikt nie będzie bezpieczny. I można powiedzieć, że zanim jeszcze pod Poznaniem rozległ się szczęk broni, Władysław przegrał część tej wojny w sercach ludzi, których najbardziej potrzebował. Bo czasem jedna decyzja nie niszczy przeciwnika, czasem niszczy tego, kto ją wydał. Na początku 1146 roku Władysław zdecydował się na ostateczną rozprawę. Nie chciał już układów, nie chciał półśrodków, chciał zwycięstwa. Uderzył szybko i skutecznie, zajął Mazowsze, zmusił Bolesława Kędzierzawego do odwrotu. Mieszko III Stary również musiał szukać schronienia. Juniorzy cofnęli się do Poznania, jednego z najważniejszych grodów Wielkopolski. Poznań nie był przypadkowym miejscem. To było stare serce państwa Piastów. Gród na Ostrowie Tumskim, miejsce związane z początkiem polskiej państwowości. Warownia położona między wodami Warty i Cybiny. Trudna do zdobycia, symboliczna i strategiczna. Jeśli Władysław zdobyłby Poznań, mógłby złamać opór braci. Mógłby powiedzieć całej Polsce: seniorat zwyciężył, juniorzy uklękli. Ale Poznań miał stać się dla niego pułapką. Oblężenie przeciągało się, Władysław liczył na przewagę, na strach, na wyczerpanie obrońców. Być może także na wsparcie sojuszników. Część przekazów mówi o oddziałach ruskich wspierających seniora, ale najważniejsze jest to, że ta pomoc nie dała mu ostatecznego zwycięstwa. Pod murami Poznania czas zaczął działać przeciwko niemu, a w średniowiecznej wojnie czas bywał równie groźny jak miecz. Wyobraźcie sobie obóz Władysława, namioty, rozbite pod grodem, straże pilnujące dróg, zbrojni spoglądający na wały Poznania. Nad wodą unosiła się mgła. Władysław wie, że jest blisko celu, ale coś się zmienia. Nie widać tego od razu, to nie jest jeden wielki znak na niebie. To są drobne pęknięcia, wieści o buntach, niepewność możnych, szepty o klątwie, zmęczenie żołnierzy, przedłużające się oblężenie. Władysław nadal jest księciem seniorem, nadal ma wojsko, nadal może rozkazywać, ale jego przeciwnicy nie są już tylko za murami Poznania, są także za jego plecami. Według tradycji Władysław miał być tak pewny siebie, tak przekonany o rychłym zwycięstwie, że podczas oblężenia zasiadł spokojnie do posiłku. To nie musi być fakt dosłownie zapisany w takiej postaci przez współczesnego świadka. Możemy traktować to jako anegdotę, jako symbol, jako obraz, który przetrwał, bo dobrze oddaje sens tej chwili. Książę je, a wojna wymyka mu się z rąk. Może w obozie ktoś zobaczył ruch tam, gdzie miało być spokojnie. Może pierwszy krzyk przerwał posiłek. Do broni! I w jednej chwili obiad księcia zmienił się w chaos bitwy.
Obrońcy Poznania nie czekali biernie na głód i kapitulację. Bolesław Kędzierzawy i Mieszko Stary wiedzieli, że samo zamknięcie się za wałami może nie wystarczyć. Jeśli oblężenie potrwa zbyt długo, morale spadnie. Jeśli Władysław umocni pierścień wokół grodu, sytuacja stanie się dramatyczna. Trzeba było uderzyć. Nie tam, gdzie senior był najsilniejszy, ale tam, gdzie tego się nie spodziewał. Wypad z grodu w średniowieczu był ryzykowny. Bramy otwierano na krótko, zbrojni musieli uderzyć szybko z impetem, zanim oblegający uporządkują szyki. Liczył się moment zaskoczenia i właśnie ten moment miał zdecydować. Władysław, pewny zwycięstwa, nagle stanął wobec ataku. Jego obóz mógł zostać zaskoczony. Ludzie, którzy jeszcze wcześniej czuli się zwycięzcami, musieli chwycić za broń. Konie zrywały się z uwięzi, pachołkowie biegali między namiotami. Dowódcy krzyczeli rozkazy, a z Poznania wychodzili ludzie, którzy widzieli jedno. Jeśli przegrają, mogą stracić wszystko. To nie była już tylko walka o gród, to była walka o przetrwanie juniorów. Władysław nagle przestał być myśliwym, stał się zwierzyną, którą dopadł chaos. Przebieg samego starcia znamy tylko ogólnie. Nie mamy precyzyjnego opisu, ustawienia wojsk, liczebności oddziałów, dokładnego miejsca uderzenia czy godziny walki. Wiemy jednak, że pod Poznaniem wydarzyło się coś, czego Władysław się nie spodziewał. Senior przegrał. Opracowania podkreślają, że oblężenie zakończyło się jego niespodziewaną klęską, a porażka pod Poznaniem stała się początkiem końca jego władzy w Polsce. Dlaczego przegrał? Nie tylko dlatego, że obrońcy byli odważni. Przegrał, bo jego wojna rozpoczęła się politycznie. Klątwa arcybiskupa uderzyła w jego autorytet. Możni zaczęli występować przeciwko niemu. Przedłużające się oblężenie osłabiło impet wyprawy, a juniorzy zyskali czas, odwagę i poparcie. Pod Poznaniem zderzyły się dwie wizje Polski. Wizja Władysława, jeden senior, jedna władza, jedna ręka trzymająca wszystkich piastów za gardło. I wizja juniorów, podział, równowaga, obrona własnych dzielnic przed dominacją najstarszego brata. Można dyskutować, która wizja była lepsza dla państwa, ale w 1146 roku zwyciężyła ta druga. Poznań nie padł, bracia nie zostali złamani, a Władysław musiał się cofnąć. Po klęsce pod Poznaniem sytuacja Władysława załamała się błyskawicznie. Książę senior, który jeszcze niedawno chciał podporządkować sobie braci, teraz sam traci kraj. W Krakowie broniła się jeszcze jego żona Agnieszka, ale i to nie mogło odwrócić losu. Władysław opuścił Polskę, udał się na wygnanie i od tej chwili historia zapamiętała go nie jako Władysława zwycięzcę, nie jako odnowiciela jedności, ale jako Władysława wygnańca. To przydomek okrutny, ale celny, bo jego życie stało się historią człowieka, który miał tron, miał seniorat, miał ambicję, ale stracił wszystko. Po jego upadku władzę zwierzchnią przejął Bolesław Kędzierzawy. Polska nie została zjednoczona. Przeciwnie. Rozbicie dzielnicowe weszło w nową fazę. Seniorat formalnie istniał, ale jego autorytet został ciężko zraniony. Pod Poznaniem runęło przekonanie, że najstarszy piast może siłą narzucić wolę całej rodzinie. I dlatego właśnie motyw obiadu jest tak mocny. Nawet jeśli potraktujemy go jako anegdotę, a nie pewny fakt, ma ogromną wartość narracyjną, bo pokazuje pychę władzy. Książę siedzi przy stole, bo sądzi, że już wygrał. Ale historia nie pyta o zgodę. Władysław patrzy na mury grodu, a za jego plecami buntują się możni. Władysław liczy na zwycięstwo, a Kościół odbiera mu moralny autorytet. To jest scena niemal filmowa. Stół, miska, książę, krzyk straży, atak, chaos. I koniec marzeń o jednowładztwie. A Polska? Polska weszła w głębiej w rozbicie dzielnicowe. Na kolejne pokolenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.